the battle to them. Siemano widzowie, słuchajcie, dzisiaj sobie przelecimy temat nowej aktualizacji 1.093. To nie jest aktualizacja a propos Prima Aprilis, które było. Po prostu to jest najnowsza aktualizacja wielkanocna. Troszeczkę tutaj jest inaczej niż było w tamtym, jakby tak powiedzieć, roku. Ta aktualizacja wygląda totalnie, moim zdaniem, no dziwnie. Ja ogólnie się nastawiałem na złote jajko, które zawsze było podczas Wielkanocy. Tam wiadomo, mogliśmy wyciągnąć dowódców. Lecz też zaskoczyła ta aktualizacja, bo mi się zdaje, że nawet jest lepiej. Jest zaskoczenie, ale też moim zdaniem jest lepiej. Więc przechodzimy do aktualizacji 1.093, czyli zaproszenie Wielkanoc. Oczywiście ona będzie wprowadzana 10 kwietnia, 6 UTC, czy 8 rano na nasz czas, 3 godzinki będzie off server, więc sobie nie pogramy jak coś. No i co? Ogólnie pierwszy punkt. Nadeszła seria wydarzeń wielkanocnych, nowe pąki, rozświetlające drzewa, ciepłym blaskiem wiosny. Ptaki śpiewają, a wiatr delikatnie szumią. To cichy, niski odgłos. Przyjdź i świętuj powrót życia. Przygotowaliśmy mnóstwo wydarzeń, które możemy wprowadzić podczas Wielkanocy. Pierwszym tym wydarzeniem będzie modlitwa Esmeraldy, czyli to, co, jakby tak powiedzieć, wy lubicie, bo wiecie, że modlitwa Esmeraldy ostatnio oddaje. Nigdy nie wiemy, kiedy koło życia zatrzyma może twój los, wkrótce się odmieni. Kolekcja Esmeraldy, spróbuj szczęście i zgarnij skarby, czyli to będziemy mieli to koło, wiecie, że od jakiegoś czasu koło jest zastąpione, że już nie ma złotych główek, tylko są złote materiały. Tutaj od razu pamiętam, że cała wasza aktywność, która będzie podczas tego wydarzenia, plus tam wykupione monety za rubiny, plus pakiety. Nie pamiętam, czy wystarczyły 3 pakiety z tego eventu, czy 4, żeby mieć 90 kręceń, czyli maksa, żeby obrócić całe kółko. Wiem, że się opłaca, bo już to przerabialiśmy kiedyś. Ale tak mi się zdaje, że to jest chyba około 90, to jest chyba 3 albo 4 paczki trzeba kupić, żeby mieć te 90 kreceń. Jeżeli się mylę, to możecie mi poprawić, po prostu chodzi o to, nie pamiętam, czy trzeba kupować srebrną skrzynię, czy nie. Tego ciężko mi jest teraz odpowiedzieć na to. Jeżeli nie trzeba, no to cudnie, jeżeli trzeba, no to wiadomo, co tutaj trzeba robić dalej. Szkolenie wojskowe, czy zmierzymy się z kapitanem Lotarem, który z każdą kolejną bitwą staje się coraz silniejszy i jak długo wytrzymasz. No i tutaj w ten evencik graczy będę uderzał. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że się uda go zrobić tutaj na 1. Może top 3. Zobaczymy, jak tutaj też sobie będą radzić reszta ekipy. Z 3.080 przypuszczam, że będzie rywalizacja. Zresztą wiecie, że ten Lotar jest ostatnio dość zmieniony i wygląda to troszeczkę inaczej. I też zobaczymy, jak będziemy tam buffować, wiecie, Lotara. Czy Lotara, marsz, który wybiorę, żeby był buffowany, jeżeli chodzi o dodatkowe, jakby tak powiedzieć, no, jakby to nazwać, buffy. No i 4 jest właśnie, o którym mówię, a to już znacie, to jest temat, który ja uważam, że nie jest zły, fajnie się grać, ale teraz jest RNG, gdzie mamy zespoły, walczymy tam na chyba 4 zespoły, czyli po 3 osoby, walczymy między sobą i tam oczywiście się wybijamy, kto najwięcej punktów zdobędzie, ten po prostu zgarnia nagrody. Tam jest chyba daily dzienne i cały tam weekly, jeżeli chodzi o cały ten event, czyli jak zdobywamy te wszystkie nagrody. I tam też będziemy mieli do zdobycia tę, jakby tak powiedzieć, żetony do koła Esmeraldy. Szczyt potęgi, czyli zenit piechoty, o którym już wiecie, on będzie tam zmieniony, czyli będzie zmieniony na pewno wygląd tego zenitu. Tam był ostatnio chyba byk na zielonym tle. Piechota 20% tam wchodziło. Nie wiem, kiedy ten zenit wychodzi. Czy będę w niego szedł? Raczej nie. Ja bardziej chcę leadershipa. Zenit tutaj się nie będę. Chyba że naprawdę będzie mały ten zenit i nie będzie trzeba dużo speed-upów wrzucić, no to może się wtedy skuszę, ale na tą chwilę nie nastawiam się na ten zenit. Naprawdę musiałby mnie jakiś podwójny event skusić, tak jak kiedyś pamiętam, jak grałem KVK. Mieliśmy rośliśmy w siłę na pre-KVK, a w międzyczasie wyszedł zenit. No i powiem wam, że wtedy się to opłacało puszować. No bo mogliśmy zdobyć nie to, że najlepsze nagrody w top 10 zenitu, ale także jeżeli chodzi o gold, złote głowy i materiały i chyba tam były jeszcze kryształy. Tak, kryształy na KVK dzięki po prostu pre-KVK. Ale to jest tylko, wiecie, takie moje na razie takie gdybanie, więc zobaczymy. Losowanie drużynowe, stwórz drużynę ze znajomymi i losujcie fantastyczne nagrody za imperialne zwoje. Coś chyba nowego to jest. Nie pamiętam, że coś takiego było. Więc jeżeli coś takiego będzie, no to wiadomo, tu jak stworzymy drużynę, będziemy mogli losować
jakieś imperialne zwoje, no to fajnie, że coś takiego wprowadzili. Oczywiście szczegóły znajdziemy w kalendarzu, niektóre wydarzenia będą dostępne tylko w rejonach, gdzie królestwa mają co najmniej 21 dni, czyli wiecie, troszeczkę jakby tak powiedzieć, na młodych królestwa tego nie będzie, które są przed KVK 1. Optymalizacja Zaginionego Królestwa, usprawnienia sezonu podbojów na Ostrzu Noża, czyli te nowe KVK ma tam jakieś swoje bugi prawdopodobnie, czy jakieś błędy i będą tutaj jakby zmiany, czyli gdy opuścisz koalicję, twoje mistrzowskie umiejętności zostaną zamrożone, a nie usunięte. Jeśli dołączysz do koalicji, która odblokowała elitarne udoskonalenie jednostki, twoje mistrzowskie umiejętności zostaną odmrożone. Usprawnienie sklepu kanionów w Zaginionym Królestwie. Tu jest dużo takich rzeczy właśnie, że dużo niebieskich itemów, tak, mamy chyba KVK 1, KVK 2 i 3, tam będą jakby tak możliwość wyboru itemu, który chcemy. Tak samo jest z legendarnymi, czyli czekajcie, bo tu mamy tak, fragment szkicu Wiecznej Nocy, natomiast skrzynią wybrany fragment szkicu zawiera fragment taczki Boga Wojny, Wiecznej Nocy i Popiołu Brzasku. To jest chyba ta wersja niebieska, jak dobrze pamiętam. Fragmenty szkicu Powrót Shino, czy te buty, Zgniatacz gór i butów dowódcy, zawiera fragmenty Powrót Shino, Zgniatacz gór i butów dowódcy, czyli to będzie tak, że tam gdzie mamy, nie wiem czy pamiętacie, ale jak mamy ten sklep z KVK i tam możemy sobie dzięki punkty sobie zbieramy w Zaginionym Królestwie, tam możemy sobie wybierać, wiecie, za co te punkty, jakie nagrody po prostu wykorzystamy za te punkty. Ja przynajmniej brałem materiały, a tam będzie teraz możliwość na przykład, jeżeli mamy, pokażę wam może tutaj na tym, na tych butach, tak, użyj. Czyli tutaj wtedy będzie możliwość na przykład zdobycia tych butów lub też tych butów, lub też tych butów, że możemy wybrać, a nie, że na przykład, że mamy tylko powrót Shino, nie? I tak samo chyba tam będzie z legami, jak dobrze pamiętam, że będziemy mogli wybrać tutaj wiadomo tych łuczników, to pod piechotę i to pod kawalerzystów, więc będziemy mogli tutaj jakby tak z tym mieszać. I sobie po prostu wybierać, które byśmy chcieli, a nie jesteśmy już od razu zmuszeni brać tylko na przykład tą Wieczną Noc, nie? Tak jak było przedtem. Więc mi się zdaje, że kolejna fajna aktualizacja. A propos tego KVK. Co tu mamy dalej? Tutaj, wspomniane zmiany będą miały zostały wyłącznie w Zaginionym Królestwie, które rozpocznie się o północy 11 kwietnia. Czyli ja już na nowym KVK, jak będę grał, to ja już to będę miał możliwość. Optymalizacja wydarzeń, usprawnienie próby Karuak. Słuchajcie, Karuakiem rozmawialiśmy ostatnio na spotkaniu z deweloperami, gdzie rozmawialiśmy i tam była informacja, że ten Karuak zostanie troszeczkę zmieniony. Czyli dostawanie opcji trudności z 5 będzie zmniejszone na 4. Czyli teraz pytanie, czy będziemy mieli tylko z 5 zmniejszone, czy będziemy mieli tylko 4 możliwości tego Karuaka, czy w sensie, że będzie poziom trudności będzie troszeczkę mniejszy. Dostosowano całkowitą liczbę poziomów z 30 do 15, czyli pytanie, czy jeżeli dostosowano liczbę poziomów z 30 do 15, czy będziemy dostawać więcej kryształów przez te 15 poziomów, czy dopiero, czy po prostu będzie ich mniej przez to, że 15 poziomów nie mamy. Tutaj takie odpowiedzi nawet od kontynuatorów, tam jak pisałem, nie dostawałem. Przypuszczają, że to po prostu będzie zwiększony, jakby będzie więcej tych do zdobycia w życiu Karuaka, ale niektórzy twierdzą, że będzie to troszeczkę zmniejszone, czyli będziecie mieli mniej tych kryształów do zdobycia, kiedy zabijamy 15 poziomów Karuaka, czyli też mamy też poziom zmniejszony o 4, więc może być tych kryształów mniej. No ale dostosowano czas rozpoczęcia poziomu trudności trudny i koszmar. One się mają otwierać przed pasem 7, z tego co tam wyczytałem w wcześniejszych, jakby tak powiedzieć, rozmowach z deweloperami. Więc mi się zdaje, że robią coś, co ma być wprowadzone za niedługo na Dubaju, czyli w leakach, ale to o tych leakach wam opowiem w kolejnym filmie. I zrozumiecie, dlaczego tutaj może być tak, że te poziomy trudności i koszmar będą wcześniej do wykorzystania, w sensie będziemy mogli je zrobić przed pasem 7, ale po prostu oni chyba nam zmniejszają w tym momencie zdobywanie tych kryształów poprzez liczbę poziomów. Tak ja to odbieram w tym momencie, jeżeli wy odbieracie inaczej, no to dajcie znać, bo różne rzeczy też na Kingdom Codex piszą, jedni twierdzą tak, inni twierdzą tak. Mi się zdaje, że to jest właśnie na przekór tego, co oni mają tam niby robić lub też wychodzą jakieś przecieki a propos nowości, które mają przedstawić w Dubaju. Ale tak jak mówię, o tym wam opowiem już na filmie z przeciekami, bo tam parę przecieków mogę ujawnić, niektóre mogę powiedzieć, zobaczymy. Niektóre są jeszcze niepotwierdzone.
Usprawnienia Skarbu Świętego Rycerza. Dodano wisior Wiecznej Nocy do nagród głównych nowo rozpoczętych wydarzeń Skarbu Świątecznego Rycerza w sezonie podbojów. Skarb Świętego Rycerza, dodano wisior. Aha, czyli będziemy mieli nowy, jakby tak powiedzieć, akcesoria po prostu do wykorzystania za monety. Ciekawe co będzie, bo nie pamiętam co ma być wisior. Może to będzie jakiś wisior do inżynierów. Skarbu Świętego Rycerza. Nowy wisior. Zobaczymy. To będzie oczywiście uprawnienia standardowych starć arki, czyli zwiększono limit koordynatorów w lobby niestandardowych do 5, czyli po prostu no więcej będziemy mieli osób, które będą zarządzały arką. Ja to tak też odbieram. I teraz mamy czwarte. Inne zmiany. Dodano opcję sortowania według daty i licznik transformacji do interfejsu recyklingu uzbrojenia. Mi się zdaje, że to jest bardzo fajne. To się przydaje. To się przyda na pewno. Dodano nowe nowe strategie dowódcze. Widzicie, już mi się miesza za dużo tego. Za blisko chyba monitora. Nie no. Dodano nowe strategie dowódcze i naprawiono błąd, przez który nie można było wybrać niektórych dowódców. Okej. Okej. Ja tego nie odczułem, ale jeżeli tak jest, no to jakieś tam musiały być błędy. Dodano przycisk szukaj aktualizacji na stronie ustawień. Aha, czyli tam będziemy mogli pewnie gdzieś na PC-cie znajdować i na telefonie, jeżeli chcemy zaktualizować, a na przykład nie będzie wiedzieć, że taka aktualizacja jest. Dodano przycisk odbierz wszystko dla prezentów sojuszniczych. W przypadku rzadkich prezentów można odebrać jednorazowo maksymalnie 10 sztuk za pomocą tego przycisku. Też fajna opcja. Dodano czas odnowienia do opisu legendarnej inskrypcji w plątanie. Uzbrojenie podwójnej linii pisma Konstantyna nie ma wpływu na rzeczywisty efekt inskrypcji. Ok, czyli tutaj jakiś jest też rzecz poprawiona. No i poprawiono błąd, czy tam bóg na arce, tak? Naprawiono błąd, przez który rzadka inskrypcja szaleństwo, uzbrojenia klinia, olimpijska epopeja mogła być aktywowana przez nieuchronne obrażenia. Okay. I też to jakiś był bóg, z którego naprawili, wyłapali po ostatniej prawdopodobnie lidze Ozyrysa, więc fajnie. No i tyle mamy z tego patchnota. Czy fajny, czy nie? Powiem wam, że jest okej. Czy jest przecież pozytywny? Fajne rzeczy powprowadzali? No wiecie, no sam wydarzenie wielkanocne, że mamy Esmeraldę, to jest super opcją. Kwestia tam jakichś zmian w kanionie, kwestia tego Karuaka. Tu mnie najbardziej to ciekawi, bo się boję, że to będzie bardziej na minus, a jeżeli leak się potwierdzi, tak jak mówię, który będzie w kolejnym filmie, to na pewno ten leak wtedy będzie jakąś równowagą do tego, bez dwóch zdań. Na pewno jakoś się tutaj zrównoważy. Ale jak to będzie ostatecznie, no to zobaczymy. No i co? Myślę, że tyle, że fajny będzie odcinek z aktualizacji. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał, dzięki, że przez cały czas się rozwijamy, pchamy ten kanał do przodu. No i co? Czekajcie na kolejne filmy, no bo już za niedługo na pewno wleci coś związane z jak i tak moim kultowaniem, bo mobilizacja sojuszu się za niedługo zaczyna, tak samo związane z moim, jakby tak powiedzieć, tutaj filmikiem, może a propos jajka, bo jajko nam się też pojawiło teraz, więc może coś tam z jajka puścimy po headzior, żeby mieć ten 5. kult na piechocie. Zobaczymy, czy się to uda wszystko zrobić, zobaczymy, ile też będziemy mieli materiałów, no bo wiadomo, to jest wszystko ale żywione, nie? Więc, no co, dzięki jeszcze raz, do zobaczyska, elo.